cyklu Co robią geografowie, organizowanym przez Oddział Olimpijski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, rozmawiamy z geografami i geografkami o tym, co robią na co dzień. Dzisiaj rozmowa z Kasią Kot-Majewską, absolwentką geografii i stosunków międzynarodowych, która łączy się z nami z Kijowa. Jest koordynatorką pomocy humanitarnej z ramienia ONZ-owskiego Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców i od wielu lat pracuje w organizacjach, które zajmują się pomocą humanitarną i rozwojową. Cześć Kasiu, dzięki, że znalazłaś czas, żeby z nami porozmawiać. Cześć Adam, miło Cię widzieć po wielu latach. I tak, dzień jest dzisiaj dość ciężki, bo sytuacja we wschodniej Ukrainie wymaga naszego zaangażowania, więc rzeczywiście musiałam się troszeczkę wyrwać z codziennych obowiązków, ale cieszę się, że mogę być dzisiaj z Wami. Tym bardziej jesteśmy Ci wdzięczni, że jesteś gotowa porozmawiać o tym, co robisz na co dzień, bo to, czym się zajmujesz, jest oczywiście teraz bardzo często na pierwszych stronach gazet, ale oczywiście jest taką pracą, która jest bardzo ważna, która jest też widoczna teraz, pewnie trochę bardziej nawet w Polsce się o niej mówi i jest bardziej doceniana. Ale powiedz najpierw, jak to się stało, że geografka zajęła się zawodowo pomocą humanitarną i znalazła pracę w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oj, wiesz co, to się chyba wszystko się zaczęło, myślę tak naprawdę od geografii i od olimpiady geograficznej, gdzie był taki jeden pamiętny moment, kiedy byliśmy na olimpiadzie międzynarodowej w Republice Południowej Afryki. Tam powiedzmy jest parę wątków, które mnie skłoniło iść tą ścieżką zawodową, ale chyba taki pierwszy, pamiętam, było jedno zadanie do rozwiązania terenowe, w którym byliśmy w jakiejś malutkiej wioseczce gdzieś w okolicach Durbanu i zadanie polegało na tym, żeby mieliśmy określony budżet i określony czas i listę różnych problemów, z którymi się spotyka lokalna społeczność w tej właśnie wiosce i mieliśmy przygotować projekt pomocowy jako jedno z zadań Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej. I pamiętam, wykonując to zadanie w naszym zespole, bo to zawsze była praca zespołowa, miałam taką myśl, ojej, strasznie mi się to podoba, jak ja się mogę pomalutku zacząć, nie wiem, zacząć składać różne, powiedzmy, puzzle, żeby tak naprawdę w przyszłości w moim życiu się czymś takim zajmować. Trochę mi to czasu zajęło, bo wtedy miałam 17-18 lat, a pracownikiem humanitarnym zostałam w wieku lat 30. Ale pomalutku się tam dostałam, więc chyba się tak naprawdę wszystko zaczęło w tym pamiętnym momencie. No, to znaczy, że trzeba po prostu zwracać uwagę na Taka inspiracja może, o. wczesne inspiracje. Tak. No właśnie, ale też wiele osób zakłada, że taka, jak mówisz, że pracujesz de facto w Organizacji Narodów Zjednoczonych, no to pewnie ludziom się głównie kojarzy praca za biurkiem, taka bardzo biurokratyczna, raportowa, ale rozumiem, że to, co cię pociągało w tej ścieżce, to również ta praca w terenie. Zdecydowanie. To chyba też, wiesz, taki motyw wychowania geograficznego tak naprawdę, bo jako geografowie bardzo, bardzo pracę w terenie lubimy, tak? Natomiast wiesz co, tak, od tego się zaczęło i że rzeczywiście ja zaczęłam pracę w Sudanie Południowym, to było moje pierwsze zadanie w Biurze Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców w ramach ONZ. Miałam pracę bardzo terenową. W zasadzie codziennie byłam albo na recepcji, która przyjmowała uchodźców sudańskich, albo podróżowałam w obrębie Sudanu Południowego, żeby wizytować obozy dla uchodźców. Oczywiście, jak to bywa jakby w ramach kariery, teraz już pracuję w UNHCR od 11 lat. Rzeczywiście ta moja praca stała się taka troszeczkę bardziej biurowa, natomiast w zasadzie
codziennie jestem w kontakcie z organizacjami, które wykonują taką pracę na co dzień, teraz tutaj w Ukrainie, w bardzo szczególnej działce, która się nazywa po angielsku Protection, po polsku w zasadzie nie ma dobrego odpowiednika. Chodzi o ochronę związaną raczej z prawami człowieka, międzynarodowym prawem humanitarnym i na co dzień reprezentuję interesy tych organizacji, jest ich ponad 100 tutaj na Ukrainie, starając się po prostu zapewnić, żeby mieli środki, żeby unikać duplikacji pomocy albo żeby nie było takich luk w terenie tak naprawdę, żeby ludzie mogli otrzymać pomoc w tej konkretnej dziedzinie, którą się zajmuję. Mhm. Czyli to jest trochę tak, że UNHCR pełni taką rolę koordynującą takiej organizacji trochę parasolowej nad wszystkimi organizacjami, które pomoc humanitarną wysyłają, czy są obecne w terenie. Skąd W tym to wynika? konkretnym sektorze pomocy humanitarnej. Tych sektorów jest około ponad 10 i UNHCR koordynuje ją w trzech sektorach. Ja się zajmuję jednym z nich, czyli właśnie protection, ochroną. Skąd wynika jakby w ogóle ta potrzeba tego, żeby jeszcze taka koordynacja była? No bo oczywiście wszystkim się wydaje, że ta pomoc jest po prostu wysyłana, że ktoś jest w terenie, kto ją po prostu dostarcza na właściwe miejsce. Jak to się dzieje, że jakby te wszystkie organizacje, kilkadziesiąt, nawet powyżej 100 organizacji, no jakby respektuje tą koordynację ze strony UNHCR? Czy to wszystko są uzgodnienia powiedzmy na szczeblu Nowego Jorku, ale historia chyba się zbiega w czasie z tsunami, które miało miejsce w Azji. To był to 2005, 4, 5, 6 rok, gdzie bardzo dużo pomocy rzeczywiście przybyło w najróżniejszych sektorach pomocy humanitarnej i no nie było, że może nie w żaden sposób, być może jakieś mechanizmy było. Ja wtedy byłam na studiach, więc oczywiście nie mam swojej własnej pamięci, jeśli o to chodzi. Natomiast jakby ONZ założył wtedy w koordynacji z organizacjami pozarządowymi system koordynacji pomocy humanitarnej. On powiedzmy ewoluował w czasie do teraz, ale obecnie pomoc humanitarna jest koordynowana przez tak zwane klastry, którym powiedzmy które ja w Ukrainie koordynuję w moim konkretnym sektorze. I organizujemy spotkania, mamy wizyty terenowe, żeby spotkać partnerów, zobaczyć, jakie konkretne działania wykonują i w jaki sposób usprawnić ich pracę, pomóc im troszeczkę zdobyć doświadczenie, jeżeli są jacyś nowi partnerzy albo na przykład organizacje narodowe, które dopiero się zaczynają specjalizować w tej konkretnej działce. I też po prostu podczas różnych spotkań dyskutujemy wyzwania. Bardzo często na przykład jest parę organizacji, które chcą się skupić na konkretnym rejonie i próbujemy po prostu to bardziej rozdzielić, żeby pomoc docierała tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Właśnie, żebyśmy trochę lepiej zrozumieli, czym zajmuje się ten klaster, który koordynujesz. Mówiłaś o tym, że to jest to protection. Jakbyś miała powiedzieć w praktyce, jakim ludziom, czy jakim kategoriom osób poszkodowanych to pomaga najbardziej? Do kogo jest adresowana ta pomoc? Jasne. Oczywiście wszystko bardzo zależy od kontekstu. Może tutaj taki przykład z realiów ukraińskich. Mój dzień na przykład zaczął się od rozmowy z partnerami, którzy ewakuują ludzi z miejscowości położonych bardzo blisko linii frontu. I wśród nich są osoby, które są w bardzo trudnych sytuacjach. Po angielsku się mówi vulnerable, chyba też po polsku nie mamy dobrego odpowiednika, ale mówię o takich ludziach, którzy na przykład starsze osoby, które pozostają zupełnie same, których rodziny być może już opuściły kraj ze względu na ryzyko, które potrzebują na co dzień pomocy. Są osoby starsze, być może osoby z niepełnosprawnościami, samotne matki z dziećmi. I taka przykładowa pomoc dostarczana w naszym sektorze
nie wiem, możesz sobie pewnie wyobrazić, jeżeli musisz opuścić swój własny dom, powiedzmy w ciągu, nie wiem, godziny, 2, niezależnie od tego, bo być może wiedziałeś, że to niebezpieczeństwo jakoś się tam czai, ale w momencie, kiedy musisz opuścić swój dom, zakładając, że nigdy poza tym domem nie byłeś, nigdy nie opuściłeś na przykład swojej wioski, jak jesteś, nie wiem, masz lat 80 i spędziłeś całe życie w swojej wiosce, prawdopodobnie nie przyjdzie ci do głowy, że nawet jak te dokumenty są gdzieś przygotowane po prostu w zalewie emocji, prawdopodobnie być może ich zapomnisz, a być może dom, w którym mieszkasz, zostanie zbombardowany i te dokumenty zostaną zniszczone. Później podczas ewakuacji taka osoba, która nie ma dokumentów, ma problemy z otrzymaniem pomocy, którą powinna otrzymać. Na przykład myśląc o starszych osobach, w realiach ukraińskich, jeżeli osoby nie mają dokumentów, nie mogą otrzymać emerytury, nie mogą otrzymać innych świadczeń albo takiej opieki specjalistycznej, którą dostarcza albo państwo, albo inne organizacje humanitarne. I co można zrobić w takich sytuacjach? W jaki sposób pomaga się ludziom, którzy no właśnie z różnych powodów nie mają dokumentów, które potwierdzają ich tożsamość? Organizacje, z którymi pracujemy, mają sztab prawników. To są oczywiście pracownicy, którzy głównie narodowi, którzy mówią w języku ukraińskim i w zależności od konkretnego przypadku analizują, których dokumentów brakuje, jakie dokumenty są najpilniejsze, żeby taka osoba mogła otrzymać pomoc, którą według praw narodowych, międzynarodowych powinna otrzymać. Ale może też jakiś taki inny przykład, wracając do mojego doświadczenia z Sudanu Południowego, gdzie oczywiście realia są zupełnie inne. Nie wiem, możesz sobie wyobrazić duży obóz dla uchodźców, tak? Powiedzmy 150 000 ludzi. I wśród nich oczywiście podobnie będziemy mieć ludzi, którzy prawdopodobnie, jeżeli organizowana jest dystrybucja żywności, bardzo łatwo otrzymają informacje, gdzie ta dystrybucja się odbywa, będą się mieli zorganizować, żeby się wybić na czoło kolejki, tak? Natomiast będą wśród nich też te osoby, o których wspomniałam, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, być może nawet dzieci, które zajmują się rodzeństwem z niepełnosprawnościami. Także organizacje, z którymi ja pracuję, mają za zadanie zidentyfikować, wyszukać, chyba to jest takie najlepsze polskie słowo, te osoby, jakoś je zarejestrować, żeby wiedzieć, gdzie one są, jak je odszukać i wprowadzić takie mechanizmy w regularnym sposobie udzielania pomocy humanitarnej, żeby te osoby mogły pomoc otrzymać tak samo jak wszyscy inni. A w zasadzie nawet czasami bardziej specjalistyczną pomoc, bo takiej pomocy te osoby potrzebują. Czyli mówiąc w dużym skrócie, celem tego klastra jest nie tyle dostarczenie konkretnych, nie wiem, żywności, wody, tylko raczej zadbanie o to, żeby ludzie, którzy są w potrzebie, mieli do tego równy dostęp. I to jest oczywiście osobna praca, którą trzeba wykonać. No, teraz jakby trochę lepiej rozumiem jakby istotę tego, ale rozmawialiśmy też wcześniej, jeszcze przed nagraniem, o tym, że w tej pracy oczywiście zmieniają się zadania, zmieniają się warunki, w jakich ją wykonujesz. Powiedz, jaka wiedza geograficzna, jakie umiejętności, które jakby dała ci geografia, studia geograficzne, wykorzystujesz w tej pracy? Jakby co okazuje się szczególnie potrzebne? Może tak wspomnę troszeczkę, bo chyba o to pytałeś, a w zasadzie ja pracowałam wcześniej, zaczęłam pracę w Sudanie Południowym, później pracowałam w Libanie, później pracowałam w Iraku, później pracowałam w siedzibie UNHCR w Genewie, w Departamencie Zarządzania Kryzysowego, później w Somalii przez krótki czas, no i teraz jestem na Ukrainie. Więc także jakby w zależności od profilu mojej pracy troszeczkę różne umiejętności mi się przydają. Na pewno w pierwszym etapie mojej pracy niezwykle mi się przydawała orientacja w terenie. Pamiętam, musiałam, nie wiem, komunikacja odbywała się wyłącznie przez radio,
Mapy nie zawsze były dostępne i pamiętam, jak ta wiedza geograficzna, jak się zorientować nawet w stosunku do Słońca, zupełnie mi się bardzo mi się przydawała, a nie była taką wiedzą ewidentną, którą, nie wiem, inne osoby na przykład z doświadczeniem prawniczym nie miały. Może też to, co mi się przydawało we wczesnych etapach, ale przydaje mi się do dzisiaj, to chyba taka otwartość i ciekawość poznawania innych kultur, poznawania innych ludzi, zrozumienia ich perspektywy i umiejętność słuchania tego, co mają do powiedzenia i po prostu próba rozwiązania problemów nie w taki narzucający sposób, ale w sposób taki, który będzie dla nich akceptowany i który oni sami tak naprawdę są w stanie zaproponować, więc taka typowa, powiedzmy, przysłowiowa wędka zamiast ryby, tak? Wydaje mi się, że studia geograficzne też wyrabiają tego typu podejście, które mi się bardzo do tej pory przydaje. I też jakby same organizacje I to może, dostarczające pomocy humanitarnej czy pomocy rozwojowej, to są też te organizacje, jakby, w których to środowisko pracy jest międzynarodowe, jak rozumiem. Jakby stykasz się z przedstawicielami bardzo wielu krajów, jak się domyślam. tak, zdecydowanie. W każdym kraju jest grupa pracowników międzynarodowych i no tutaj na Ukrainie mamy w zasadzie pełen przekrój pracowników międzynarodowych i oczywiście jest też duża grupa pracowników ukraińskich w naszym biurze. Także tak, za każdym razem jestem wyrzucona w bardzo międzykulturowe środowisko. I powiedz, już wspominałaś trochę o tym, o tych wcześniejszych misjach, w których brałaś udział. Czym zajmowałaś się tam? Czy te różnice, no oczywiście poza różnicą w takim kontekście geograficznym, w którym lądowałaś, czy widzisz jakby duże różnice pomiędzy, nazwijmy to, problemami, charakterem pomocy, która jest potrzebna pomiędzy tymi miejscami, w których byłaś? Tak, za każdym razem kontekst, a mi za każdym razem kontekst jest bardzo różny i też chyba to, co powiedzmy odziedziczyłam po studiach geograficznych, to taka otwartość na to, że w zasadzie nie można za każdym razem kopiować i wklejać tego samego rozwiązania, bo niektóre narzędzia, na przykład, które używałam w Sudanie Południowym albo w Somalii, zupełnie by nie miały zastosowania w Ukrainie i w drugą stronę. Także za każdym razem jest to troszeczkę inny, powiedzmy, związek czynników, w zależności od współpracy z rządem, organizacjami pozarządowymi, ale też potrzebami, z którymi się spotykamy. Na przykład w Somalii, w Sudanie Południowym oczywiście takim głównym motywem jest pomoc w zakresie żywności. I tam, gdzie ja wchodzę z moim sektorem, dlatego się odniosłam do tego przykładu z obozu dla uchodźców, gdzie się odbywa ogromna dystrybucja żywności, tak? Tutaj w Ukrainie pomoc żywnościowa też ma miejsce na mniejszą skalę, ale moja praca wygląda zupełnie inaczej. Rzeczywiście jest taka bardziej pod kątem prawniczym dokumentów, tak? Także dlatego, że w Ukrainie pomoc socjalna funkcjonuje, rząd funkcjonuje. W związku z tym pracownicy humanitarni nie muszą jakby całego ciężaru brać na siebie, ale wręcz przeciwnie, powinni wspierać struktury rządowe, które udzielają takiej pomocy. No właśnie, bo my sobie też czasem, pewnie będąc w tym europejskim kontekście, nie wyobrażamy państw, które funkcjonują, no można powiedzieć, bez administracji albo z jakąś taką zupełnie załamaną administracją. Jak to jest, powiedz, właśnie jakby, kiedy państwa nie widać, kiedy nie widać właśnie tych instytucji, do których my w naszym kontekście jesteśmy przyzwyczajeni? Czy myślę o takim przykładzie z Sudanu Południowego. Ja do Sudanu przyjechałam zupełnie jakoś jako bardzo świeży pracownik humanitarny. Kiedy to było chyba jedno z najmłodszych państw świata. We wrześniu 2013 roku. W grudniu 2013 roku rozpoczęła się wojna domowa.
I oczywiście no, możesz sobie wyobrazić, jak to wpłynęło na funkcjonowanie struktur rządowych i funkcjonowanie też takich regularnych, powiedzmy, partnerów rządowych, z którymi współpracowaliśmy. Ja w trakcie tych trzech miesięcy przed wybuchem wojny pracowałam konkretnie nad wyrobieniem dokumentów dla bardzo zdolnej uchodźczyni z Sudanu, która miała możliwość wyjechania do Holandii, do United World College. I oczywiście w momencie, w którym wszystko się tak naprawdę zawaliło, no nie było możliwości, jakby cały ten proces stanął w punkcie martwym. I muszę powiedzieć, że jakby pomimo tych wszystkich trudności, udało się ten dokument wyrobić. Zajęło to znacznie więcej czasu, rzeczywiście więcej spotkań ze strukturami rządowymi Południowego Południowego, które były odpowiedzialne za wydanie tego dokumentu, ale summa summarum chyba też naprawdę dzięki dobrej woli, bo ludzie dobrej woli zawsze się znajdą, nawet w takich sytuacjach bardzo kryzysowych i bardzo trudnych. Udało się ten dokument wydać i udało się tej zdolnej młodej kobiecie rzeczywiście wyjechać, jeszcze dziewczynce wtedy wyjechać to nie były studia, do szkoły. Porozmawiajmy w takim razie jeszcze o twojej misji w Iraku. Czym tam się zajmowałaś? W Iraku miałam bardzo ciekawą misję. Do Iraku przyjechałam w 2015 roku, kiedy jeszcze część Iraku znajdowała się pod kontrolą państwa islamskiego. I pracowałam w Erbilu, czyli takim mieście w zasadzie w Kurdystanie, 50 kilometrów mniej więcej od granicy terytoriów, które były pod kontrolą państwa islamskiego. W tym czasie zajmowałam się bardzo podobną dziedziną, którą zajmuję się teraz. Znaczy to dokładnie ta sama działka. Natomiast pracowałam jakby o szczebel niżej i koordynowałam organizacje, które były w terenie w bardzo konkretnej, w gowernorecie, w prowincji Erbilu, powiedzmy. W związku z tym wykonywałam taką pracę, jak wykonuję teraz, ale może mniej na poziomie strategicznym, bardziej na poziomie taktycznym, co mi też umożliwiało bycie w terenie z organizacjami znacznie częściej niż jestem teraz, w zasadzie co drugi, trzeci dzień. A twoja praca w Somalii, wspominałaś, że to dużo krótszy był epizod. To był krótszy epizod, bo wyjechałam wtedy na taką misję kryzysową, pracując wtedy w departamencie zarządzania kryzysowego. Jest taki cały system, to się nazywa roster, na której pracownicy się zapisują właśnie, jeżeli jest taka nagła potrzeba wzmocnienia konkretnej operacji UNHCR. W tym czasie w Somalii był kryzys żywnościowy i był zadeklarowany taki ONZ-owski poziom najwyższej gotowości i w związku z tym UNHCR wysłał mnie na 4 miesiące, żeby też koordynować ten klaster, który też teraz w zasadzie to jest taka moja specjalizacja obecnie w UNHCR, żeby koordynować ten klaster w związku z klęską żywnościową. To był koniec 2022, początek 2023 roku. Czyli można powiedzieć, że ten charakter zadań jest w miarę podobny, zmienia się tylko kontekst geograficzny, tak? Miejsce, w którym... Najczęściej, chociaż oczywiście w ramach organizacji międzynarodowej ONZ jest jakby tyle różnych ścieżek kariery. Ja pamiętam, jak wracając do czasów, kiedy miałam 17-18 lat, sobie wymyślałam, będę się zajmować pomocą humanitarną, rozwojową. Później oczywiście, jak się zaczęłam do tego zbliżać, zrozumiałam, że jakby w obrębie tej ogromnej
powiedzmy pomocy humanitarnej jest bardzo dużo specjalizacji. Jedną z nich, którą ja się na przykład nie zajmuję, ale wydaje mi się jest bardzo ciekawa dla geografów. Każda w zasadzie organizacja ONZ-owska ma takie ramię albo dział, który się zajmuje zarządzaniem informacjami, information management. Ja w moim własnym zespole mam kolegę Jordańczyka, który jest świetnym ekspertem w tej dziedzinie. I to są w mojej, to co ci eksperci, to czym się zajmują ci eksperci, to są na przykład wykonywanie różnych map, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy, gdzie którzy partnerzy podejmują działania, ile osób udało nam się, dla ilu osób została dostarczona pomoc. Więc to są jakby ogromne bazy danych. I do tego oczywiście różne ilustracje, żeby osoby, które później podejmują decyzje, mogły je podjąć na podstawie danych, a nie na podstawie anegdot, powiedzmy, tak? No tak. I to mi się wydaje w tym profilu szczególnym wiedza geograficzna, geograficzne systemy informacyjne się super sprawdzają. To zresztą już kolejne miejsce, w którym wspominamy o tym, że GIS jest wykorzystywany jako narzędzie i że potencjał, który w nim tkwi, jest ogromny. Nie sposób jakby też nie zapytać, kiedy słucha się historii, które opowiadasz, o taki aspekt swojej pracy, który jest czymś więcej niż tylko kwestią mobilności, ale to jest też kwestia bezpieczeństwa. Znaczy podróżujesz służbowo, jesteś w miejscach, w których nie jest bezpiecznie. Jak sobie z tym radzisz? Jak ta praca, jakby, czy to jest wpisane po prostu w naturę tej pracy? Myślę, że jest wpisane, w zależności może troszeczkę od stanowiska, w zależności też od konkretnej organizacji w ramach systemu organizacji międzynarodowych, ale w naszej konkretnej organizacji bardzo dużo miejsc pracy jest w takich terenach, gdzie albo się odbywa konflikt zbrojny, gdzie przybywają uchodźcy, często też w sytuacjach klęsk żywiołowych, także to jest w zasadzie wpisane w zawód, tak? I oczywiście teraz pracuję bardzo dużo z biura, ale też mi się wydaje, że takim bardzo ważnym elementem w mojej pracy to jest taki powrót do korzeni, tak, że nie tylko siedzę za biurkiem, za komputerem, ale żeby zrozumieć partnerów i działania, którzy wykonują, muszę także to zobaczyć tak naprawdę w terenie. I tylko wtedy tak naprawdę jestem w stanie zrozumieć ja jestem w stanie wtedy zrozumić, jakie dylematy, z jakimi dylematami spotykają się na co dzień. I oczywiście aspekty bezpieczeństwa w takich sytuacjach są niezwykle ważne. Pracując w Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale też w zasadzie w wielu organizacjach pozarządowych, które w tym momencie są bardzo wyprofesjonalizowane, jest jakby cały taki aparat albo system zarządzania bezpieczeństwem. Jest cała masa procedur, których należy przestrzegać. Na przykład tutaj w Ukrainie oczywiście są alerty w przypadku zagrożenia rakietami albo dronami i zgodnie z procedurami za każdym razem, kiedy taki alert jest wysyłany, musimy zejść do schronu, który jest zlokalizowany na dole w naszym biurze. I jakby w każdym kontekście te procedury, regulacje są troszeczkę inne, ale jest oczywiście bardzo ważne jest, żeby tych regulacji przestrzegać. I chyba jak rozmawialiśmy też wcześniej, że wymaga to chyba takiego, kwestia bezpieczeństwa jest taką bardzo moim zdaniem prywatną sprawą i każdy człowiek zupełnie inaczej to postrzega, zupełnie inaczej też może postrzegać swoją sytuację bezpieczeństwa w zależności od momentu w życiu, w zależności nawet od konkretnego dnia, więc tak naprawdę chyba taka kwestia samoświadomości i
oceny sytuacji i zachowanie spokoju też jest bardzo, bardzo ważne. Masz możliwość powrotu do Polski na jakiś czas w ramach, w trakcie trwania twojej misji? Tak, też super ważne. Co 6 tygodni mogę przyjechać do Polski, do innych, też w różne inne kierunki, ale oczywiście dla mnie dużą zaletą tego, że pracuję w Ukrainie jest to, że Polska jest dość blisko. Jedyne 12 godzin pociągiem z Kijowa. Ale tak, co 6 tygodni mam wolne i powiedzmy po 11 latach pracy w organizacji staram się ten czas wykorzystać, żeby wypocząć. Praca jest bardzo intensywna, więc dla takiej regeneracji, no i podtrzymania więzi z rodziną, z bliskimi jest to jednak bardzo, bardzo ważny element. Świetnie, znaczy domyślam się, że to jest jakiś taki rodzaj ładowania akumulatorów na okres wytężonej pracy. Zdecydowanie. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę i też podzielenie się tą Twoją historią i tym, czym się zajmujesz. Oczywiście życzę Ci po pierwsze, żeby udało się tę misję bezpiecznie realizować dalej i oczywiście, żebyś też miała poczucie satysfakcji z tego, że ta Twoja obecność tam zmienia rzeczywiście życie tych ludzi, którym pomagacie na lepsze. Bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia. Świetnie, bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego i zachęcam wszystkich geografów do zainteresowania się pomocą humanitarną i pracą w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Trzymajcie się. Pa, pa.